Halo, siemneczko, z tej strony w dzisiejszym niesamowitym odcinku Akademii Taktycznej pokażę wam najlepsze granaty na najnowszej mapie Dune. Zawinajcie pasy, bierzcie do ręki zeszyty, ponieważ takich granatów jeszcze zapewne nie znaliście. Zostaw łapkę do góry, widzu, oglądaj do końca, a my zaczynamy. Na B, jak sami wiecie, będziemy tutaj rzucać wszystkie granaty, wszystkie smoki, wszystkie palaki, wszystkie flesze i tak dalej. Ale na początek zaczniemy sobie właśnie od smoków i to, moi drodzy, będzie smok po prostu na CT. CT, bardzo ważna pozycja z jednej jak i z drugiej strony, czy wchodzisz, czy po prostu odbijasz. Tutaj ważne, żeby ktoś was coverał. Stoimy tutaj, celujemy, cyk. Smoke na tą pozycję. Nieprzypadkowo tutaj stoi, ponieważ smoke na tą pozycję z tej rury, moi drodzy, oczywiście, że się da. Lecimy, ja wam tutaj pokazuję. Sam byłem w szoku na początku, ale moi drodzy, zobaczcie. Ustawiamy się, moi drodzy, w tym rogu, celujemy w studni. O, właśnie, można powiedzieć, to jest ogólnie dosyć taki ciężki smołczan. Rzucamy tutaj, powinien nam bardzo fajnie wpaść, żeby właśnie się rozproszyć w tym miejscu. No i zobaczcie, moi kochani, czysta poezja, czysta magia. Gościu, który tutaj stoi, on jest w szoku, stary, on nic nie widzi, on nie ogarnia. Co się stanęło? Wbijasz sobie na bombsite, nie potrzebujesz rzucać żadnego smoka z tej pozycji. Oczywiście da się, moi kochani, rzucać po prostu łatwego smoka, ale on czasami się odbija, czasami nie wpada. Ten, moi drodzy, wpadł, ale po co, moi kochani, mamy się tutaj, nie wiem, martwić o to, czy ktoś, moi drodzy, tutaj nam wbije, czy ktoś nie wbije, czy ktoś nas zabije, czy nie. Rzucamy, moi kochani, na spokojnie z tej pozycji smoka, na pełnym luzaczku, ideolo, smołczan leci, wy wchodzicie. Ogólnie bardzo fajny smoke, na przykład na Echo, albo na przykład na jakiegoś tam Force'a, jak gracie właśnie na Dune'ku. A teraz, moi kochani, granaty zapalające, czyli tak zwane palaki po stronie terrorystów, moi kochani, ponieważ dzisiaj większość odcinka będzie po stronie terrorystów, jak wbijać na bombsite B i tak dalej. Moi kochani, najważniejsza pozycja na tym bombsite to oczywiście jest murek, a także CT i poniekąd gdzieś drop, ale tutaj, moi drodzy, wystarczy znajdować, a w następnej części materiału na pewno wam to pokażę, więc zostawcie już łapkę do góry, żeby po prostu zapisać sobie ten film i oczywiście wracać do tych granatów, jeśli byście zapomnieli. A my, moi kochani, teraz zaczniemy sobie od właśnie tutaj tego palaka na murek, czy tam za murkiem, zwał jak zwał, moi drodzy. Da się go rzucić z dwóch perspektyw, moi drodzy. Pierwsza perspektywa, czy oczywiście z longa. Często pewnie widzicie na moich odcinkach, ważne, żeby ktoś tutaj was coverował. Celuję, moi drodzy, w to trochę wyżej, cyk, po prostu rzucamy, leci bardzo fajnie, bardzo ładnie i po prostu wpada nam idealnie na sam środeczek, a gość, który tutaj stoi, po prostu będzie musiał uciec, no bo innej opcji ten gościu nie będzie po prostu miał. Druga opcja to jest, moi drodzy, z mida. Habi, z mida da się? No stary, oczywiście, że się da. Akurat tego, moi drodzy, palaka, jak i kilka innych grantów pokazał mi jeden z najlepszych kiedyś EGL w Polsce, czyli oczywiście ludzi, którzy prowadzili grę. A teraz, moi drodzy, zobaczcie, stoimy tutaj, tak jak powiedziałem, cyk, celujemy tutaj w tą paprotkę, lekki krok do przodu. No i zobaczcie, moi kochani, poleciał nam ideolo, normalnie stary 10 na 10. Jeśli chcielibyście zrobić baita, albo na przykład pomóc swoim kolegom, lub gdybyście mieli taką taktykę, że jeden gościu by takiego właśnie palaka dorzucał sobie z mida, żebyście po prostu wy mogli wyjść longiem, nie ma sprawy, możecie robić naprawdę przydatny palak, jeśli chodzi o tą pozycję. Ale teraz zajmiemy się, moi drodzy, longiem. Long, tak samo, moi drodzy, bardzo ważna pozycja. Tak samo z tej perspektywy rzucamy. Po prostu ustawiamy się tutaj, cyk, celujemy, palak nam leci bardzo fajnie na sam środeczek praktycznie, że oczywiście tego CT. Przy okazji nawet możemy sobie dorzucić smoka tak naprawdę, no bo co nam, moi drodzy, szkodzi. Palaka rzucamy, moi drodzy, smołczana i smołczana poleci na sam środeczek i przy okazji nam zakryje to CT, ponieważ takie combo tak samo możecie robić. Często zauważyłem też, moi drodzy, że bardzo ważną pozycją i bardzo ważnym takim zagraniem jest, jeśli ktoś stoi właśnie sobie za side'em. Za side'em, jak sobie gość stoi, to sobie wy wchodzicie, a on tak, cyk, 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 ram pam pam i was nie ma, nie? Zawsze możemy dać tutaj jakiegoś palaka, ale Habi, jak to dać? Zobaczmy, moi drodzy. Pójdziemy znowu na longa, ponieważ zazwyczaj jak wchodzimy na B, no to przez longa. Ustawiamy się podobnie jak do rzutu smoka na CT. Rzucamy tutaj bez żadnego kroku. Palak nam tutaj za chwilkę poleci idealnie na sam praktycznie, że środeczek za tego side'a, więc tutaj ani gość nie przejdzie tutaj, bo zacznie się palić, ani tutaj by się zacznie palić. Ja oczywiście mam 10 000 HP. Jak tego zrobiłem, moi drodzy, oglądajcie do końca, a pod koniec materiału powiem, jak tego, moi drodzy, dokonałem. Więc taki palak, jak przed chwilą powiedziałem, naprawdę jest bardzo fajny, ponieważ nie dość, że tutaj pali nam chłopa,
to jeszcze tutaj na moi drodzy go spali. Oczywiście jest jakieś tam ryzyko, ale gdy wchodzicie, macie spaloną tą część, to się nią nie martwicie, tylko lecicie i po prostu patrzycie albo murek, no chyba, że już tam spalili twoi koledzy z drużyny oglądający Akademię Taśną Habiego. Tutaj jest na przykład spalone, tutaj moi drodzy jest Smołczan, tutaj moi kochani jest Smołczan, tak naprawdę, no i zobaczcie moi drodzy, tutaj jest Smołczan, tam jest ten, tutaj jest Palak, wy wchodzicie tylko tu, musicie sprawdzić, no i oczywiście tutaj za side'em, w tym miejscu się ustawiamy, celujemy tak naprawdę tutaj, krok do przodu, cyk, Palak nam leci bardzo ładnie, idealnie na sam środek tego bombside'u. Jeśli jesteście w teru, macie tutaj pakę, to oczywiście ta paka będzie na pewno palona, a jeśli macie mało czasu, a tutaj na przykład ktoś wam rzuci smoka, to wy, moi kochani, po prostu cyk, stoicie sobie na rogu, tylko ważne, żebyście mieli palaka, obojętnie czy to będzie koktajl mołotowa, czy po prostu palak CT, macie palaka, rzucacie, chłop tutaj chce defować, cały czas go coś pali i tak dalej, więc na pewno chłop będzie w totalnym szoku, a wy zyskacie na pewno na czasie. Teraz dwa palaki właśnie i na śmieci, i na bombsite, jeśli gracie w tero i na przykład macie pakę nie na siebie, tylko na przykład na taki tak zwany standard, czy oczywiście tutaj będzie paka, czy to tutaj, a wy na przykład będziecie chcieli go na przykład tą pakę od CT bronić, to jeśli macie palaka, możecie to bardzo łatwo zrobić, ustawiając się w tym miejscu, gdzieś w okolicy tego, cyk, skaczemy, rzucamy, moi drodzy, palak się odbija, pada nam tutaj. Jeśli na przykład jest się w CT, gościu zacznie defować czy coś, zawsze to możecie dorzucić palaka i tak dalej, ponieważ to zawsze, jak wcześniej mówiłem, doda wam czasu, a także na pewno pomoże wam wygrać każdą rundę. W tym miejscu się ustawiamy, palak oczywiście będzie na śmieci, które są za tamtą ścianą, bardzo łatwy, fajny palak i na pewno bardzo, bardzo mocny. Cyk, palak nam bardzo ładnie poleciał, wpadł nam tutaj do środeczka bardzo ładnie. Jak pewnie widzicie, pali nam całe śmieci, więc nawet jeśli tutaj będzie się jakiś CT, na przykład gdy wy będziecie wbijać sobie, nie wiem, od strony na przykład CT albo dropu, czy coś, to albo normalnego po prostu palaka, z tej perspektywy też możemy dorzucić. Celujemy, moi drodzy, tutaj palak nam wpadnie bardzo fajnie, ponieważ jak pewnie widzicie, właśnie na śmieci wylądował idealnie. Też takim palakiem, moi drodzy, jest palak, gdy chłop odbija od dropa i jest sam, nie może się zbustować, ponieważ na przykład już skoczył tutaj na dół, więc wy, moi drodzy, możecie rzucić albo takiego palaka po prostu z łapy, oczywiście on też tam wpadnie i tak dalej, to po prostu cyk, palak nam leci bardzo fajnie na sam środeczek i na pewno wyjście z takiego dropu będzie na pewno ciężkie dla naszego oponenta i warto, żebyście na pewno wiedzieli o takiej opcji, że ona istnieje, ponieważ to nie jest jakiś tam bardzo ważny palak czy coś. Oczywiście on czasami wyjdzie, czasami nie, ale zazwyczaj, moi drodzy, wchodzi, jak pewnie widzicie, ale ważne, żebyście znali takie rozwiązanie, żebyście, moi drodzy, nie bali. Przechodzimy do granatów, a także i fleszy, moi kochani, ponieważ granatów i fleszy nie ma za wiele. Oczywiście można rzucać jakiekolwiek, zawsze będzie ich milion, ale lepiej po prostu pokazać wam konkretne granaty, czy to flesze. Teraz wam, moi kochani, pokażę granat za bombsite, żeby obić właśnie gościa, który na przykład stoi za tym bombside'em, ponieważ on jest po prostu bardzo banalny. Stoimy w tym miejscu, moi kochani, celujemy, cyk, granat nam leci oczywiście za side, gościu tutaj zbiera na pyrę, ponieważ wybucha nad nim i oczywiście, czy to stoi tutaj, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj, moi drodzy, to tak czy siak dostanie tym granatem, nie wiem, z 20, 30, może nawet i 60 HP. Celując tutaj, moi kochani, też możemy użyć takiego granata, ponieważ on leci tak samo nisko i tak samo, moi drodzy, po prostu zbierze nasz oponent, który będzie stał właśnie za bombside'em. Po raz kolejny, moi drodzy, rura i granat, moi drodzy, w moich dłoniach. Rzucamy, cyk, granat nam leci, moi drodzy, po prostu na gościa, który jest ustawiony właśnie na dropie. I to jest, moi drodzy, o tyle fajny granat, że tak jakby stojąc tutaj, rzucając po prostu ten granat, tak naprawdę, jak pewnie widzicie, on wybucha albo tutaj, albo w dropie. I o co, moi drodzy, chodzi? Dlaczego on tak wybucha? Dlatego, moi drodzy, że ważne jest, jak się wcelujecie. Tak samo, moi drodzy, jest z flashem. Rzucamy flaszyka, on nam wybucha bardzo ładnie, ponieważ jak pewnie widzieliście, tutaj był ten oczywiście dymek, więc tutaj nam wybucha, więc gościu na dropie dostaje, gościu w sajdzie dostaje, gościu, który jest ustawiony tam też dostaje. Jeśli ktoś wychyla stetę, to też, moi drodzy, nim dostanie. Tak samo, moi drodzy, fleszyk z tej perspektywy, rzucamy fleszyka, pyk, wybucha nam na samym środeczku i bardzo dobrze oślepia chłopa, który tutaj czeka na was, chłopa, który stoi na ławce, moi drodzy, i czeka, chłopa, który nawet tutaj stoi, no bo ten fleszyk wybucha na samym środku. Nawet gościu na dropie tak samo tym fleszykiem
fleszykiem dostanie. Naprawdę fajny fleszyk. Kolejnym fleszykiem, no to oczywiście tutaj pyk, rzucamy fleszyka, niech tylko wybuchnie. Też poleciał nam, moi drodzy, bardzo wysoko, ponieważ tutaj się rozbił, wybuchł, tak można powiedzieć, i na pewno jeśli ktoś odbija bombsite z CT, a wygracie w tero, to na pewno taki fleszyk wam pomoże. Kolejny fleszyk to oczywiście fleszyk z mida, na przykład gdy wasi ziomkowie tam wbijają, rzucacie po prostu z tej samej perspektywy, jak oczywiście żółw palaka. Ten fleszyk nam wybucha tutaj gdzieś, czekajcie, gdzie ja jestem, tutaj, no to tutaj mniej więcej tak w powietrzu, bardzo fajnie oślepia nam chłopów, którzy stoją na B, i na pewno będzie to jeden z bardziej przydatniejszych fleszy, jeśli chodzi o wbitkę na ten bombsite. Kolejnym granatem na dropa, moi drodzy, zwykły granat z ręki. Rzucacie, pyk, nejdzik nam tutaj wpada bardzo fajnie. Oczywiście jest jakiś tam mankament i tak dalej, ponieważ tutaj nie można wiele wymagać, ze względu na to, że są jakieś deski, jakaś tutaj blacha leży i tak dalej, jakieś dziury i tak dalej. Bardzo ciężko było użyć idealnego granata. Jeśli tutaj macie jaką opcję, to oczywiście możecie z niej korzystać. Nie zawsze, moi drodzy, ten granat zawsze i wchodzi, tak jak pewnie widzicie. Są opcje, gdy oczywiście wchodzi tutaj aż i on jest naprawdę bardzo fajny, a czasami się po prostu źle odbije i po prostu poleci nam tutaj w to miejsce. Jeśli, moi drodzy, nie chcecie rzucać jakichś fleszy z ręki, po prostu sytuacyjnych, to zawsze możecie podejść do tego murku, wycelować pomiędzy te dwie paprotki, cyk, skaczemy, rzucamy. Fleszyk nam leci fajnie, zobaczcie, moi drodzy, gdzie wybucha. Na pewno taki fleszyk oślepi gościa, który stoi w sajdzie. Patrz sobie, albo tutaj oczywiście drop, albo na przykład tutaj. Na pewno tym fleszem dostanie, albo na przykład tutaj stoi, na przykład jest celowany w taki sposób, że to oczywiście także i na ławce. Na pewno flesza dostanie i zawsze wtedy można zaatakować na bombsite. Co do granatów, moi drodzy, na bombsite B, to już by było tyle w tym materiale. Ja wam bardzo dziękuję za to, że trwaliście do końca i że będziecie wyczekiwać w kolejną niedzielę kolejny odcinek niesamowitej Akademii Taktycznej. Tyle, że teraz będzie na bombsite A. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się, no i hejka.